Siema, witam serdecznie w dość nietypowym, myślę, filmie na tym kanale. Będzie to jeden z wielu nietypowych filmów na tym kanale, ponieważ powoli zaczynam odchodzić od kontentu typu piję piwo same. Oczywiście piwo zawsze będzie w moim serduszku i zawsze będzie też na tym kanale, jednak będę chciał po prostu coś innego wam pokazywać z mojego bardziej życia. Jakiś taki, nie wiem, vlogi lifestyle'owe, coś w tym stylu, nie wiem, coś wymyślę, ale pierwszą rzeczą, którą wymyśliłem, która akurat tak się składa, że wydarzy się jutro, jest wyprawa ze mną na koncert Lil Tracy w Warszawie. Kiedy to nagrywam, jest niedziela, przed tym wydarzeniem jest tam, nie wiem, 14 kwietnia chyba, coś takiego. Także nagrywam to dzień przed wyprawą, ponieważ będzie to cała wyprawa, bo muszę z południa Polski dostać się do Warszawy. Najpierw jadę z mojej miejscowości do Krakowa, z Krakowa do Warszawy, ale to wszystko zobaczycie jutro, jak będę to nagrywał. Znaczy mam nadzieję, że będę to nagrywał, a nie, że mi się nagle odechce i nie będę tego nagrywał. Ale skoro widzicie ten film, no to najprawdopodobniej nagrałem coś. Będzie to koncert Lil Tracy, Brennan Savage oraz Drippin' So Pretty. Ja najbardziej jestem zadowolony oczywiście z Lil Tracy, ponieważ no przez wiele lat słucham go tak naprawdę od 2017 roku, tak samo jak Lil Peepa, tak samo jak Suicide Boys i tak dalej, i tak dalej. Byłem na wielu koncertach już tego typu artystów, ale no Lil Tracy nigdy nie był w Polsce. Miałem wręcz nawet takie marzenie, żeby sam polecieć do Ameryki tylko po to, żeby zobaczyć go na żywo. Dlaczego tak długo nie było go nigdy w Europie? No otóż po prostu chłop bał się latać samolotem. No i dlatego go nie było. Ale nagle stwierdził, że w sumie to nie jest aż takie złe chyba, no i stwierdził, że przyleci i zrobi właśnie tour po całej Europie. Jest on zdecydowanie jeden z moich najbardziej ulubionych artystów. Jest on najbardziej taki wpływowy pod względem mojego, powiedzmy, taste w muzyce. Jak najbardziej jestem zadowolony, że go usłyszę. Plus będzie tam Drippin' So Pretty, którego w sumie chyba był w tym roku u mnie na Spotify jako top 2 artysta, którego słuchałem przez cały rok, więc w ogóle zajebiście, nie? No i Brennan Savage też spoko, też legenda undergroundu. Kiedy się tylko dowiedziałem, to od razu kupiłem bilet. Znaczy nie ja kupiłem, tylko moja dziewczyna mi kupiła, także dziękuję bardzo od razu dla Jolanty. Więc ten film będzie polegał na tym, że wezmę was ze sobą na całą tą podróż, także takiego kontentu będzie teraz więcej. Oczywiście piwa nadal będzie też sporo, jak zresztą widać, ale już nie będzie się to skupiało tylko i wyłącznie na piwie. Więc co, ja idę ładować jakieś powerbanki i inne rzeczy na jutro, no i widzimy się jutro rano jakoś po 4, więc do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry, ja już na dworcu. Jakby kogoś interesowało, to tak wygląda. Tam jest w ogóle dobry lump. Wiem, że lumpiarze nie powinni zdradzać swoich miejscówek, no ale proszę bardzo, jakby co. Stąd będzie jechał szwagropol, tak zwany szwagier. Tutaj pierwszy przystanek Kraków. Mam nadzieję, że trochę mi się uda pospać, bo no nie powiem, o 4 wstałem, poszedłem spać o jakiejś 21, plus ja zawsze mam tak, że jak gdzieś jadę następnego dnia czy coś, to jestem na tyle excited, że no co mało po prostu śpię, nie? Jest i on, pan szwagier. Siema, a co ja tu mam? Nie wiem, w każdym razie, nie wiem czy mnie słychać, ale jestem na peronie już, zdążyłem kupić sobie coś tylko w Biedrze, miałem niby wypić kawę, ale stwierdziłem, że może lepiej, żeby mnie nie zesrało w pociągu. Były korki, pada deszcz, no ale ogólnie jest ok i będzie pociąg za jakieś pół godziny, mniej więcej 20 minut. Jeszcze trzeba fit check zrobić, bo w sumie nie pokazywałem, także pewnie gówno było widać, ale basically ubrałem po prostu cargosy, True Religion, wiadomo, jakąś taką dużą bluzę, bo ma być zimno, więc żeby nie zmarł, mam koszulkę Suicide Boys oczywiście pod tym, mój typowy zestaw koncertowy, no i jeszcze Jordany, które były w sumie początkiem mojej przygody z modą, ponieważ tata mi je kupił w 2016 roku i od tamtej pory je mam i noszę na każdy koncert, dlatego są takie już z lekka rozdupcone. No i jeszcze plecak mam oczywiście. Zapomniałem też powiedzieć, że już zdążyło mnie zaczepić dwóch panów, że tak powiem, określenie ogólne menelów oraz jakąś grupę ludzi, jakiś coś tam travel, ponieważ ja w ogóle mam, no nie wiem czy to nazwać szczęściem, po prostu mam farta do tego, że zawsze do mnie ktoś podejdzie, nie? Zawsze jak byłem w Krakowie, jak mieszkałem w Krakowie, przez te 3 lata to po prostu codziennie miliardy osób do mnie podchodziło, żeby dać pieniądze, albo żeby coś tam, albo żeby, nie wiem, coś tam podpisać. A ja jestem taką osobą, że ja znaczy już teraz pracuję nad tym, ale kiedyś miałem problem właśnie z odmawianiem. No, także dzisiaj były już pierwszy, prawda, encounter i na pewno będzie jeszcze bardzo dużo w Warszawie, także nie mogę się doczekać. No i jedzie chłop. Dojechałem se ja. W pociągu nic nie nagrywałem, ponieważ siedziałem w takim, jakby naprzeciwko mnie też ktoś siedział przy takim dużym stole, więc byłem trochę awkward, nie powiem, że nie. Jestem w centrum, jest ciepło nawet, co się nie spodziewałem.
Więc dobrze. No i idę teraz do galerii na chwilę, do jednego sklepu. Później idziemy coś jeść. No i co idziemy jeść? Najprawdopodobniej kepsa, najprawdopodobniej sapko, ponieważ widziałem, że Wavy P, Saga Semi, Shoutout chodzi tam prawie, że codziennie, to stwierdziłem, że pójdę i sprawdzę też. W ogóle Warszawa zawsze kojarzy mi się tylko z faktem, że albo gdzieś jadę, lecę, na przykład do Jolanty, albo z imprezą. Tylko to i to. Że no dzisiaj ewidentnie z imprezą. Dlatego mówiłem, że trzeba iść wypić piwo, bo tak chodzi kurde, za mną od wczoraj. No i strategia jest taka ogólnie, że ja zawsze przed koncertami wypijam setkę wody, tylko że to tak przed wejściem, nie? A ja chcę sobie jeszcze wcześniej jakiegoś piwka walnąć, więc jeśli będzie można w sapko, to super, jeśli nie, to po prostu oddupcę kepsa. No i co? I pójdę na jakieś piwo. Siema. Byłem w sklepie kupić mały prezent dla Jolanty i co? No i idziemy teraz jeść. Sapko jest 23 minuty stąd, więc się przejdę na nogach dla zdrowotności, prawda, żeby się rozruszać trochę, bo jakiś taki zastały trochę jestem. Mam nadzieję, że jest tam piwo, ponieważ, tak jak już wspominałem 3 razy, pierdoliłbym piwo. Kebab zakupiony. W środku nie nagrywałem, ponieważ było strasznie dużo ludzi. W ogóle pierwszy raz widziałem, żeby kebab miał aż taki przemiał, żeby było aż tyle ludzi. Więc chyba jest to miejsce popularne. No, wziąłem Elkę za 26 zł. Zaraz w top dupce. Znaczy od razu pokażę wam w ogóle, jak to duże jest, bo trochę mnie to concerning jest. Na SC takie, więc nie jakieś potężne. Zobaczymy. Tak se zawodnik wygląda. Podejmę się konsumpcji i zaraz wam dam znać, co sądzę. No, jak widać jest konsumowane i powiem wam, że jest to zdecydowanie najlepsze. Znaczy, jest to o wiele lepsze niż wszystko, co mamy w moim mieście. To na pewno. Czy jest to jakaś taka topka? Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc. Że jest to dobre, jest to spoko. Jeśli miałbym ocenić, tak po tych tam, no połowę już zjadłem. I w ogóle Elka jest taka dość mała w sumie. Spodziewałem się większej, ale no może być, powiedzmy. Więc ja bym dał takie 7 na 10, czyli jest spoko, jest w taką dobrą stronę. Ale nie jest to najlepsze to na pewno. W kebabie u Rudego wydaje mi się, że jest lepiej na przykład. Już nie mówiąc o musace w Kazachstanie, to już w ogóle jest inny poziom. Ja dojadam i idę szukać miejsca z piwem. Siema. Ja już jestem pod klubem, jest on centralnie nade mną, tak jakby. Dziwne wejście, bo właśnie po schodkach się powchodzi, czy coś, nie wiem. W każdym razie mój plan pod tytułem piwo no nie wypalił. Nie wiedziałem, że aż tak ciężko jest znaleźć bar w Warszawie, który działa. Znaczy znalazłem jeden, tylko tam było piwo za 3 dychy, także nie oszukujmy się, no nie oszukujmy się. Także po prostu jest tu obok Kaufland. Idę kupić tak zwanego tymbarka. Myślę, że resztę możecie sobie sami dopowiedzieć. Idę, motam, prawda, co trzeba zmotać. No i dołączę się tutaj do ludzi, bo widziałem, że już siedzą, także nie spodziewałem się, że aż 4,5 godziny przed otwarciem będzie tutaj aż tyle ludzi. No ale to fajnie, ja lubię sobie siedzieć tak przed jeszcze otwarciem długo, więc posiedzę, no. Tymbark zrobiony, no i co? Idę do kolejki chyba, postać po prostu. Siema. Szczerze mówiąc nie wiem jaki był ostatni klip tego filmu. Wydaje mi się, że wtedy kiedy mówiłem, że idę zrobić sobie tak zwanego tymbarka i stwierdziłem, że resztę filmu zrobię w postaci takiego troszeczkę może voice-overa, ponieważ podczas samego koncertu jakoś bardzo dużo nie nagrywałem, ponieważ ja jestem typem osoby, która woli przeżywać niż nagrywać, ale powiem wam tak pokrótce co się działo. Dam moją opinię na temat całego koncertu, ludzi, którzy tam byli i tak dalej, i tak dalej. No i w taki oto sposób zakończymy ten film. Po prostu koło 15 ustawiłem się już do kolejki. W sumie w kolejce było już dość sporo osób. Jakaś jedna dziewczyna w ogóle podobno od 5 rano tam siedziała, także przez tam pierwsze parę godzin siedziałem sam. W ogóle w międzyczasie wyszedł, bo tam przyjechali takim turbosem i wyszedł sobie tam Tracy i w ogóle. I ja miałem okazję akurat pogadać z Dripping So Pretty, proszę bardzo tutaj. Nie mam z nim zdjęcia, ponieważ też wolałem sobie po prostu z nim pogadać niż robić zdjęcia. Spoko, ziomek bardzo fajny, bardzo przystojny, o ile mogę powiedzieć, że tak powiem. Później dołączyłem się do grupy 3 bardzo fajnych ludzi, których serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają i po prostu z nimi już siedziałem do końca. Kolejka w sumie no, spoko, nic się za bardzo nie działo. No i czekaliśmy na otwarcie, które było o 19 i jeszcze przed 19 podbiło do mnie kilku ziomków, którzy mnie rozpoznali z piwka Tesco, także was również serdecznie pozdrawiam. No i z nimi w sumie już później siedzieliśmy przez cały koncert i było bardzo przyjemnie, także jeszcze raz pozdrawiam was serdecznie. Co, weszliśmy do środka, ja tam nigdy w tym klubie nie byłem. No i co było już pierwszą rzeczą śmieszną, przeszukiwał mnie, prawda, tam pan ochroniarz. No i w środku miałem statyw, na którym zresztą stoi teraz właśnie telefon. No i wyjmuję ten statyw i mówi do mnie: no z tym to nie wejdziesz, nie? Ja sobie myślę, kurwa, no ja nie chcę go wyrzucać, bo to jeszcze Jolanta mnie kupiła i w ogóle. Ja powiedział, z tym to nie wejdziesz? Po czym ja to wziąłem do ręki, wsadziłem to z powrotem do tego plecaka, jakby na jego oczach. Później po prostu się zapytał, a masz coś jeszcze? Ja mówię, nie, nic takiego, jakieś tam mydło czy coś tam. On mówi, a okej, to możesz wejść.
Także no taka właśnie była ochrona, ale ja nie narzekam. Później sprawdzili nam bilety i weszliśmy do góry, a u góry był merch. No i merch był spoko. Tak jak widzicie, kupiłem sobie koszulkę Dripping So Pretty oraz kupiłem sobie koszulkę taką po prostu turową, proszę bardzo, z takim tutaj typem. I tutaj z tyłu tym. No mecz ogólnie spoko, może nie powiedziałbym, że był jakiś cudowny, mega nie wiadomo co, ale był po prostu spoko. Ceny takie adekwatne, no tak jak zawsze są na tego typu rzeczach. Później poszliśmy do szatni, w szatni w ogóle typek miał koszulkę z małpym Johnem, także od razu był conversation starter. Oddałem swój plecak, no i poszliśmy pod scenę. Scena w sumie dość spora, w miarę spoko jakby rozłożenie i tak dalej, bary po bokach. No i praktycznie w momencie, kiedy ja tam wszedłem, to od razu zaczął grać DJ set, prawda, Nedarb. No i tutaj właśnie zaczynają się schody pierwsze, ponieważ sam DJ set taki nie będę kłamał, że większość z tych piosenek, które on tam puszczał, nie znam, a siedzę tak dość troszeczkę, nie powiem, w undergroundzie i tak dalej i nie tylko. I nie znałem tam praktycznie większości piosenek, które puszczał. Później gdzieś tam puścił w międzyczasie jakieś takie bardziej, powiedzmy, znane piosenki, ale przez większość tego DJ setu no po prostu ludzie stali w miejscu tak naprawdę i nic się za bardzo nie działo. Zupełnie nie rozgrzał jakby tego tłumu. Był to jeden w sumie według mnie z gorszych DJ setów, na jakim ja byłem. No i co jeszcze było w nim takiego, znaczy to myślę, że nie jego wina, ale co było w nim takiego złego, był fakt to, że miał on trwać 15 minut, po czym miał wejść Dripping So Pretty. A trwało to do 20 chyba 20, czyli trwał ten DJ set jakieś 50 minut. Więc nie wiem, czy Dripping So Pretty sobie tam, prawda, zaspał, czy co mu się stało, czy w ogóle co się stało, ale w każdym razie no było potężne opóźnienie i naprawdę no 15 minut jeszcze słuchania tej muzyki, no spoko, okej. Później już 20 minut, 30 minut sobie myślisz, no dobra, już troszeczkę jakby to po prostu męczące zaczęło się stawać, nie? Że po prostu było nudno i męcząco. Później wszedł sobie drip. Oczywiście pierwszy raz go widziałem na żywo i bardzo mi się spodobał jego set. Była fajna energia jakby z jego strony. Widać było, że nie dużo osób w ogóle go kojarzy, ani go tam zna. Ponieważ chyba byłem jedną z niewielu osób, która śpiewała prawie że każdą piosenkę i jakieś tam, powiedzmy, jakąś energię większą miała podczas tego seta, a jeśli chodzi w ogóle o energię ludzi i w ogóle o ludzi, to przejdziemy do tego na koniec, ponieważ mam pewne spostrzeżenie również. W każdym razie Dripping So Pretty mi się spodobało, jak prawda zrobił performance. Był chyba troszeczkę wkurzony, że tak powiem, że mała energia była podczas jego setu, ale mi się spodobał, no zagrał to wszystkie piosenki, które tak naprawdę chciałem, żeby zagrał, więc jego set bym ocenił na takie, ja wiem, może 8,5 na 10. Jakby był spoko, był fajny, może też nic takiego jakoś cudownego, ale to co się spodziewałem, to tego otrzymałem, także jak najbardziej spoko, byłem zadowolony. Później był chyba jeszcze kawałek DJ setu, no to w ogóle już pomińmy. I później wszedł sobie Brennan Savage. I ja Brennana Savage, szczerze mówiąc, nie słucham za bardzo. Znałem tam parę piosenek. I właśnie chciałem też przedstawić taki kontrast pomiędzy nimi wszystkimi, ponieważ Dripping So Pretty był taki dość, powiedzmy, zrage'owany, taki miał dużo energii i tak dalej, ale w taki dobry sposób. A Brennan Savage był taki stonowany bardzo, wydawało mi się w ogóle, że jest taki smutny, tak jakby w sensie nie był chyba smutny, bo później podczas Tracy'em, jak Tracy miał jego set, to bardzo fajnie sobie tam interakcje z fanami prowadził i tak dalej, ale miał taki po prostu specyficzny vibe i w sumie mi się ten vibe podobał. No zagrał dużo piosenek, wiadomo, niektóre były takie bardziej hype'owe, a niektóre były takie właśnie spokojniejsze.
przeżycie, szczerze mówiąc, tak po prostu stanąć sobie obok, tak jak mówię, większości tych piosenek tak naprawdę nie słyszałem nigdy, więc było to fajne takie pierwsze zetknięcie się z nimi, będę musiał sobie posłuchać więcej, bo naprawdę mi się spodobała jego energia podczas tego seta, była ona taka stonowana, ale była taka właśnie w fajny sposób stonowana, więc jego szczerze mówiąc, jak patrząc na to, że nie znałem za bardzo wcześniej, znaczy oczywiście wiedziałem kto to jest i tak dalej, i tak dalej. Jednak po prostu nie słuchałem jego muzyki za bardzo, no to jak na taką osobę to mogę mu dać myślę, że również 8,5 na 10. Później w ogóle była dziwna rzecz, ponieważ Nedarp zszedł w ogóle za DJ-ki, jakby cicho było, nie? Zupełnie nic nie grało, w sensie grała taka muzyczka, taka gdzieś tam puszczona z tyłu, ale nie jakby przez DJ-a, tylko tak po prostu jakaś taka poczekalniowa muzyczka, nie? I w pewnym momencie na scenę wszedł ochroniarz i tam latarką coś tam świecił po DJ tamtego deku. Ja sobie myślę, dobra, to albo nie wiem, wbiła policja i przeszukanie teraz, czy nie ma jakichś narkotyków, albo nie wiem co, nie? I tak staliśmy z 10 minut może, po czym wychodzi Nedarp i mówi, dobra, siema, wszystko spoko, siema. No i od tej pory zaczęła się w sumie chyba, no myślę, że można tak powiedzieć, najlepsza część tego show, ponieważ najpierw Nedarp sam zagrał 3 piosenki Lil Peepa, tam był California Girls, tam był Drive By z Xavier Wolfem i coś tam jeszcze było, ale już szczerze mówiąc nie pamiętam. No i było to bardzo fajnie, ludzie śpiewali, no i potem wbił Tracy. I Tracy to jest po prostu szef szefów. Szczerze powiedziawszy, no mówię, byłem na wielu koncertach, ale chyba od żadnego artysty do tej pory, którego widziałem na żywo, nie biła taka energia po prostu takiego szefa, że jak on już szedł na scenę, to po prostu był, jakby to jest po prostu him, nie? Że on jest nim. Fajną miał stylizację w ogóle, fajnie se chłop wyglądał, fajna interakcja z fanami, fajna interakcja między sobą tam z Drippinem i z Brendan Savage i z Nedarbem. I ogólnie bardzo mi się podobało. No i był to chyba pierwszy koncert, na którym praktycznie każda piosenka, która leciała, to większość ludzi śpiewała razem jakby z nimi, w sensie na przykład nie wiem, na Suicide Boys jak byłem, no to zdarzały się oczywiście piosenki takie, które też cała sala jakby śpiewała z nimi, ale rzadko się zdarzało, żeby praktycznie literalnie wszyscy śpiewali, nie? Bo zagrał dużo piosenek z Lil Peepem, zagrał też swoje piosenki, oczywiście stare jakieś tam za czasów młodszego brata to też zagrał. No i mi się bardzo podobało i po prostu myślałem, że tam ogłuchnę, ale nie od tego, że właśnie jakby od nagłośnienia, chociaż do tego też zaraz przejdę, tylko od tego jak po prostu ludzie się darli wręcz i to było w sumie takie spoko przeżycie. Zagrali sobie tam kilka czy tam kilkanaście piosenek, wszystkie były bardzo spoko, nie było żadnego takiego flopa, że po prostu nikt się przy tym nie bawił, więc jak najbardziej dla mnie na plus. No i później sobie po prostu zeszli, później jeszcze wrócili na 2 piosenki. No i spoko, że grali te piosenki z Pipem, no bo jednak, no nie oszukujmy się, dużo osób pewnie przyszło po to, jakby poniekąd, żeby właśnie tych piosenek posłuchać. No i na nich był właśnie największy hype. Ja bardziej przyszedłem na Tracy'ego, ale i tak jestem zadowolony. Także z Tracy'ego ja myślę, że mógłbym dać mu takie 9,5 na 10, ponieważ było to, no nie było to może perfekcyjne, ale było to bardzo dobry performance. Teraz właśnie przechodząc jeszcze do innych takich kwestii pobocznych, to nagłośnienie. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że jest bardzo jakoś zdupcone nagłośnienie było, że ja często po prostu nie rozumiałem, co do mnie mówi typ przez mikrofon. Nie wiem, coś było nie tak, a zwłaszcza na początku, w sensie na tych DJ setach było coś nie tak według mnie. Drippin' So Pretty też tak troszeczkę coś tam miał zdupcone. Przy Tracym już było lepiej, przed Brennanu też, ale nie wiem, czy to ja może coś mam ze słuchem, czy po prostu było coś zdupcone. Co tam jeszcze pobocznego? Aha, ludzie. No, szczerze mówiąc, chyba to był najgorszy crowd, jaki dane mi było zobaczyć. I nie pod tym, znaczy, też pod tym względem, że nie było w ogóle energii właśnie u Drippina, u Brennana. Ja wychodzę z założenia, że nawet jeśli kogoś nie znasz, no to chociaż, nie wiem, jakoś pokaż mu, że jakby ci zależy na tym, że on tutaj jest i że miło, że on za ciebie gra i tak dalej.
Wiadomo, że nie będziesz śpiewał piosenek, których nie znasz, no to jest proste, ale żeby pokazać chociaż troszeczkę jakiejś energii czy coś takiego, więc to po pierwsze, no na Tracing było spoko, tylko że po prostu, jakby to powiedzieć, nie chcę zabrzmieć, że jak jakiś po prostu obrońca undergroundu czy coś takiego, ale to chyba po prostu były przedstawiciele TikTokowych, prawda, brainrotów, którzy tam w większości chyba byli, tak mi się wydaje, ponieważ nawet na Lil Tracing, kiedy grał takie piosenki, powiedzmy, no nie TikTokowe, nie takie już mega popularne, no to też jakby ta połowa sali się uciszała, prawda, ten TikTok brainrot, a druga połowa sali normalnie śpiewała dalej. Jakby nie mam nic przeciwko, czy ktoś go poznał wczoraj, czy ktoś go poznał tak jak ja, nie wiem, jakieś 8 czy tam ileś lat temu. Ważne, że sobie go słucha i sobie przyszedł, prawda, go posłuchać i tak dalej. Tylko, że po prostu ich zachowanie też było niezbyt fajne. No ja stałem tam z kolegą tak po środku mniej więcej, powiedzmy, i co chwilę, po prostu co chwilę gdzieś za plecami słyszałem rzeczy typu: ała, kurwa, co się pchasz? Albo, że ja tutaj stoję, nie ma przejścia, albo, że czemu ty się na mnie pchasz, że coś tam. W ogóle jeden typ to się prawie pobił z babą jakoś normalnie. Nie wiem, czy to były ich pierwsze koncerty, czy coś, ale po prostu jak jesteś na płycie, no to logiczne, że ktoś się będzie pchał, że jak stoisz po prostu w miejscu, to nie będziesz tak, że będziesz stał i wokół ciebie będzie taka po prostu okrąg nietykalności i że nikt cię nie będzie popychał ani nic. To jest logiczne, że będą cię popychać, będą moshpity, będzie i tak, będzie wszystko, więc ciężko przetrwać taki koncept bez jakiegoś, nie wiem, popchnięcia czy coś takiego. A tutaj po prostu, jak tylko lekko dotknęłeś kogoś już, to już się na ciebie patrzy jak na jakiegoś pojeba, także no nie wiem, troszeczkę mi się to nie podobało, może taka po prostu specyfika, prawda, crowdu, albo może po prostu byłem w takim jakimś dziwnym miejscu, no ja nie wiem, po prostu się czułem jakoś nie za dobrze w tym crowdzie, nie wiem, może dlatego, że też jestem staruchem w porównaniu do pewnie średniej wieku, jaka tam była. Chyba najgorszą częścią w sumie tego jakby całego show był właśnie crowd, także rzadko się to spotyka, żebym ja coś takiego powiedział, ale no był to zdecydowanie najgorszy crowd. Jak przed tym koncertem rozmawialiśmy sobie jeszcze tam z tymi ludźmi, co tam poznałem, to mówili, że oni na przykład byli na Cemetery, na Haunted Mound, to mówili, że tam to dopiero było spierdolenie umysłowe, jeśli chodzi o crowd. Cóż, ja nie byłem jeszcze na Cemetery, raczej nie będę, nie wiem, może kiedyś, bo też po tym jak już wyszedłem z tego koncertu, to sobie pomyślałem, że kurde, już odhaczyłem tak naprawdę listę wszystkich ludzi, których chciałem zobaczyć jakby z tego takiego underu amerykańskiego i tak dalej, że już byłem na wielu koncertach i czuję się już spełniony, znaczy jeszcze Younglina chcę zobaczyć, bo nie wiem czemu jeszcze nie dane mi było, więc to jest ostatnia osoba, którą chcę jeszcze zobaczyć, a tak to chyba już powoli będę kończył z moją karierą koncertową, a przynajmniej tego typu, ponieważ no już nie ma tej samej iskry, co była kiedyś, prawda, jak tam zaczynałem chodzić jakieś 6-7 lat temu. Nadal to było fajne, nadal mówię, całość w ogóle performance'u i w ogóle show i tak dalej oceniłbym na jakieś 8,5 na 10. Bardziej mi się podobało fakt, że po prostu widziałem na żywo takie legendy właśnie tego amerykańskiego, no underu, o ile można powiedzieć. Więc czy ogólnie jestem zadowolony z show? Tak, jestem zadowolony. Czy były minusy, plusy? Były minusy i plusy, jak zresztą zawsze. Później w ogóle po tym, dlaczego nie ma nagrania po tym show, ponieważ byłem już tak wyrąbany. Plus skończyło się o 23, a ja miałem pociąg dopiero o 5 rano. I stwierdziłem, że nie będę czekał i znalazłem sobie Flixbusa o tam 23:40 i znalazłem go dopiero w momencie, jak już jakby on był z Warszawy Zachodniej, a już jechałem na Centralną i musiałem wysiąść jakby z tramwaju, później wsiąść w taksówkę, jechać. No po prostu był duży zapierdziel, później spałem w tym Flixbusie, później do Krakowa, później z Krakowa do mnie. Więc ogólnie po prostu nie miałem siły i tyle. Dlatego robię teraz taki voice over, czy też po prostu dogrywkę tak zwaną. Także co, to był chyba pierwszy tego typu, powiedzmy, vlog na tym moim kanale, który nie polegał w zupełnie żaden sposób na piwie. Znaczy, no oczywiście gdzieś tam się przewidało, wiadomo. Ale bardziej po prostu chciałem się podzielić z wami moim experience, jeśli chodzi o to konkretne show. Jeśli ktoś był, to możecie się wypowiedzieć też w komentarzach, co wy sądzicie o nim. No i co, było to moje marzenie, w sumie, żeby zobaczyć Tracy'ego i Drippina na żywo, więc się spełniło. Zajebiście, spełniajcie marzenia swoje. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film taki troszeczkę inny się podobał. No i co, do zobaczenia. Siema.